Rysowanie schodów zabiegowych po łuku. Chcę narysować schody zabiegowe składające się z 25 stopni. Szerokość stopnia będzie 1500 mm. Pierwszy zabieg będzie miał długość 2 metry, ostatni 3. Zaczynam od narysowania ścieżką pierwszego zabiegu o długości 2000 Enter. Odsuwam myszkę w lewo, odległość między stopniami będzie 100, natomiast przejdę do rysowania łuku, wybierając narzędzie łuk z paska narzędzi, bądź wpisując literkę U Enter i wartość 100 Enter. Przechodzę na rysowanie linii prostej literką L Enter, wpisuję odcinek 3000 Enter, Escape. Narysowany szkic zaznaczam, wybieram narzędzie Przesunięcie, wpisuję wartość odsunięcia 750 Enter i klikam powyżej, zaznaczam odsunięty i klikam również nad nim. Wyłączam funkcję Escape. Sięgam po linię i rysuję pionowo odcinek o długości 1500 Enter, Escape. Zaznaczam pionowy element, wybieram przyciąganie do punktu środkowego. Wpisuję blok. Enter. Nadaję nazwę bloku. Wybieram punkt bazowy na ekranie i zaznaczam usuń obiekty. Potwierdzam OK. Dojeżdżam do pionowego odcinka. Zaznaczam punkt środkowy. Obiekt zniknął. Środkowy zabieg przy pomocy komendy Divide podzielę na 25 części. Wpisuję początek komendy Divide. Zaznaczam obiekt do podziału. Mogę podzielić od razu na ilość segmentów, albo też wybrać blok. Wybieram blok, wpisuję nazwę bloku, Enter, dopasowuję do obiektu, tak, ilość segmentów 25, Enter. Przyciąganie do punktu środkowego wyłączam, zostawiam tylko przyciąganie do punktu końcowego. Przy pomocy linii zamykam nasz szkic. Środkowy zabieg mogę usunąć. Linie, które zostały przywołane przy pomocy funkcji blok, nie są poliliniami ani liniami. Po zaznaczeniu we właściwościach nie są obiektem, który będzie widoczny przy pomocy rysowania z użyciem narzędzia elementy dowolne. Aby narzędzie elementy dowolne widziało nasz szkic, musimy całość po zaznaczeniu rozbić. Teraz wybierając narzędzie elementy dowolne i klikając w pierwszy szkic, program podpowie nam, co możemy narysować. To będzie podest na poziomie 0 o wysokości 160 z włączoną opcją płytek. Będzie się nazywał stopień. Rysuję. Sprawdzam, ile potrzebuję narysować stopni prostych. Jest już pierwszy, tu będzie drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Obracam się widoku powyżej lewy przód, zaznaczam narysowany stopień, przy pomocy funkcji kopiuj, kopiuję od punktu do punktu. Mam 6 stopni. Sprawdzam współrzędnymi punktu położenie górnej krawędzi ostatniego stopnia. 960. Przechodzę na widok góra. Wybieram elementy dowolne, klikam w środek stopnia, wpisuję wartość 960, rysuj. Prawym przywołuję funkcję, klikam w środek kolejnego stopnia. Wpisuję następną wartość 1120, rysuj. I tak kolejne przestrzenie. Klikam, podaję wartość, prawy przycisk myszy przywołuje za każdym razem funkcję, wskazuję przestrzeń i rysuję następne stopnie. Sprawdzę w widoku powyżej lewy przód, czy wszystkie stopnie zostały w dobrych miejscach narysowane. Zmierzę współrzędnymi punktu położenia ostatniego stopnia. Sprawdzam, ile pozostało mi do narysowania stopni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Przełączam się na widok góra. Sięgam po elementy dowolne, klikam w stopień
Rysuję. Jeszcze potrzebuję skopiować ich 8, w tym widoku będzie widać lepiej. Zaznaczam stopień, wybieram kopiuj i kopiuję. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przełączam się na widok góra i przechodzę do wizualizacji. Schody zostały narysowane, możemy je teraz pokryć materiałem. Wybieram zmień globalnie i przenoszę materiał na boki i na stopnie. Jeśli chciałabym obrócić materiał, wystarczy po zaznaczeniu płaszczyzny obrócić go o kąt 90 stopni Enter i przeciągnąć kubełkiem z kilkoma kropkami na stopnie. Dziękuję za uwagę.